zintegrowany wzmacniacz AccuPhase model E450. Ciężka, potężna maszyna, moim zdaniem już zasługuje na miano klasy wyższej. Na co ten wzmacniacz do mnie trafił? Usterka jest śmieszna, naprawdę bardzo śmieszna. Ogólnie wzmacniacz pełnosprawny. Problem polega na tym, że nie świeci jedna żaróweczka pod wskaźnikiem. Tu jest funkcja włączenia wskaźnika. Włączam wskaźnik i dopiero zaczyna wskaźnik pracować. Inaczej w momencie, kiedy jest wyłączona ta funkcja, nie pracują wskazówki oraz nie działa podświetlenie. Wyłączę. Żaróweczki, prawdopodobnie żaróweczki, może LEDy, jeszcze tego wzmacniacza nie rozkręcałem, były wymieniane jakiś czas temu w pewnym serwisie i wytrzymała ta prawa żaróweczka dosyć krótko. Ponadto użytkownik zgłosił, że po wymianie tej żarówki oba wskaźniki świeciły inaczej. Jeden świecił mocniej, drugi słabiej, czyli ktoś zamontował żarówkę jakąś, a nie taką, jaka powinna być. Prawdopodobnie została wymieniona tylko jedna żarówka, a nie dwie, dlatego efekt był taki, że jeden wskaźnik świecił mocniej, drugi słabiej. Zobaczę, jakie tu żaróweczki siedzą, może tu są LEDy zastosowane, a w co wątpię. Zajrzę do środka, obejrzę, zapoznam się z konstrukcją tego urządzenia. Konstrukcja wzmacniacza zbliżona jak do większości modeli AccuPhase. Standardowo duży transformator, dwa kondensatory mocy, bardzo popularny i w wielu modelach stosowany potencjometr niebieski Alps. Tutaj jest miejsce na dodatkowe karty, np. przy wzmacniaczy lub wejść cyfrowych. Tor wejściowy zrealizowany na przekaźnikach. Tutaj mamy zaciski głośnikowe, bardzo potężne. Dwa przekaźniki od sterowania wyjściami głośnikowymi. Oczywiście blok końcówki mocy. Patrząc jeszcze na ten front tego wzmacniacza, można zauważyć troszkę taki pod światło brud za wskaźnikami, na tej płytce osłaniającej wskaźniki, więc żeby już to wyeliminować, jak będę to rozkręcał, zdejmę panel przedni i przy okazji to wyczyszczę. Żarówki są zasilane napięciem przemiennym 12 V. Prawdopodobnie są one tutaj zasilane szeregowo, ponieważ są dwie sztuki. Ta strona świeci, ta strona nie świeci. Będę teraz rozkręcał i obejrzę, jak to jest wszystko skonstruowane. Panel przedni zdemontowany. Dopiero teraz można zauważyć, ile jest kurzu na wskaźnikach. Są tam te szybki pobrudzone od drugiej strony. Trzeba teraz zdjąć ten cały panelik, żeby go wyczyścić. Wzmacniacz wyposażony jest w funkcję miękkiego startu, tak zwany soft start, który znajduje się tutaj. Przekaźnik z opóźnieniem czasowym i zestaw rezystorów mocy. Nie ma dodatkowego zasilacza do zasilania stopnia wejściowego. W niektórych modelach AccuPhase znajduje się od spodu malutki transformatorek, tam 10-20 W, który służy do zasilania stopni wejściowych. Tego tutaj niestety nie zastosowano. Jeżeli chodzi o panel tylny, to naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Przede wszystkim te złącza. W niższych modelach złącza te nie mają możliwości zastosowania wtyków bananowych. Po prostu nie ma tutaj miejsca na takie coś. Standardowo już złącze sieciowe IEC. No i oczywiście tutaj są jeszcze gniazda XLR do sygnału zbalansowanego. Tu są jeszcze dodatkowe wejścia na opcjonalne karty. Wskaźniki wyczyszczone. Wymontowałem tutaj żaróweczki. Z 4 żarówek 3 już niestety są martwe, czyli 2 z prawego wskaźnika i 1 z lewego. Wystarczyło, że tylko podczas montażu się po prostu wstrząknęły. Żarówki są niesamowicie nietypowe i bardzo trudne do zdobycia. Jest to żarówka osiowa.
na 8 V 100 mA. To jest ostatnie 7, jakie w ogóle posiadam i nie mam już praktycznie możliwości zdobycia. To ja kupiłem kilka lat temu i kupiłem tylko 2 torebki, było w nich w sumie 20 żarówek. Takie żarówki sprzedaję po 50 zł, za sztukę oczywiście. Dla niektórych może się to wydać absurdem, ale życzę szczęścia w poszukiwaniu żarówki o takich parametrach. Wszystkie, które są dostępne, to są na napięcie 6V i 12V, ale na 8V 100 mA nie ma. Teraz zamontuję i zasadniczo jeszcze tylko ten wzmacniacz oczyszczę ładnie sprężonym powietrzem, pędzelkiem, tak żeby nabrał jakiegoś ładniejszego wyglądu. Operacja wymiany żarówek zakończona sukcesem. Już testowałem, świecą ładnie. Chciałem Wam tutaj pokazać jeszcze, jak są wykonane gałeczki w tym modelu. Gałeczka waży chyba z 15 deko albo 20. Dosyć ciężka, wykonana z jednego kawałka aluminium. Natomiast ciekawostką są nóżki w tym urządzeniu. Nóżki są bardzo ciężkie, wykonane z odlewu żeliwa. Po prostu nóżki żeliwne. Nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem. Były oczywiście już nóżki w urządzeniach z mosiądzu, z aluminium. Były również ze stali nierdzewnej, ale żeliwne nóżki, tego jeszcze nie widziałem. Jednak zrobiono je w tym modelu Accuphase'a. Raz, żeby był stabilny ten sprzęt, dwa, żeby oczywiście też podnieść jego wagę. Teraz pozostało mi jeszcze tylko go zmontować i przeprowadzić ostatnie testy. Więcej żadnych regulacji, niczego nie będę w tym modelu robił. Uważam, że to jest w tym momencie zbędne, ponieważ wzmacniacz trafił tylko i wyłącznie na wymianę żarówek, ale nie mogłem go wypuścić z brudnymi wskaźnikami. Więc rozebrałem i wyczyściłem szybki. Prace końcowe. Panel założony, spód przykręcony, pozostały jeszcze takie aluminiowe boczki. Zakłada się te boczki dopiero po zamontowaniu górnej pokrywy. Przede wszystkim trzeba tutaj bardzo uważać, żeby nic nie zarysować. Boczki są w takim ładnym lakierze półmatowym, natomiast górna pokrywa jest pomalowana takim jakby lakierem, jakby to określić, matowym, lekko gumowanym. Więc nawet najmniejsze drapnięcie pazurem powoduje zostawienie rysy na górnej pokrywie. Następna kwestia jest to użycie odpowiedniego narzędzia, żeby nie poniszczyć wkrętów, czy śrub inaczej mówiąc. Dlatego, że wszystkie wkręty są tutaj bardzo ładne, oksydowane na czarno i to jeszcze są w kolorze takim błyszczącym. Jeżeli się coś zniszczy, no to będzie problem z doborem takiej śrubki. Tutaj widać właśnie tą powierzchnię matową. Tu już mamy drobne ryski zrobione przez kogoś tam kiedyś zapewne. Druga strona. Teraz muszę postawić ten wzmacniacz na tej części lakierowanej. Czysty ręczniczek. I mogę dopiero go odwrócić. Staram się nie stawiać na rancie, tak żeby rant wystawał poza krawędź stołu. Wzmacniacz waży 25 kg, może nawet więcej. Też nie jest taki leciutki do przewracania. Jak to w Accuphase'ie, wszystko idealnie musi pasować. Jeszcze zostały mi dwa wkręty. Prawdopodobnie są to wkręty od pokrywy górnej zamontowane z tyłu wzmacniacza. Te złącza po prostu są imponujące. Coś niesamowitego. Szkoda tylko, że kabelki wewnętrzne, które są podłączone do tych złączy, są o przekroju może milimetra, a może 1,5 mm kwadratowego. I na tym praktycznie prace zakończone. I jeszcze tylko dla formalności podłączę i zobaczę, czy wszystko gra.